Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w takim oto miejscu, firma AS.pl. Pan kamerzysta pokaże logo firmy. Cóż to za firma? Ano, przywiozły nas tu jak zwykle akumulatory, natomiast na terenie firmy może z jeden akumulator by się gdzieś tam jakiś w kącie znalazł. Nawet więcej. Czy więcej, ale generalnie przywiodły nas tu te elementy, które ten akumulator wiążą, jeśli chodzi o instalację pojazdu. To jest alternator i rozrusznik. Witam pana Michała Czerzastego, dyrektora do spraw produkcji firmy AS.pl. Dodam tylko, że znajdujemy się w Lubichowie w zakładzie produkcyjnym w firmie AS.pl. Zapraszam do środka. Cała hala podzielona jest na kilka sekcji. Na hali produkcyjnej znajduje się montaż rozrusznika, montaż alternatora, dział regeneracji, dział kontroli jakości oraz bardzo ważny i istotny dział testów i pakowania. Musimy się zgodzić co do jednego, że dzisiaj żadna rzecz na świecie nie powstaje od początku do końca w jednym miejscu. Dokładnie I tak samo jest w waszej fabryce, tak? Produkujecie rozrusznniki, produkujecie alternatory, ale składacie to od części podzespołów dostarczonych przez swoich kooperantów. Dokładnie tak, od swoich dostawców. Zgodnie z naszą jakością, taką jakiej oczekujemy. I dokładnie według takich standardów to się dzisiaj odbywa, że trudno, żeby od początku do końca w jednym miejscu powstawał drut miedziany, cewka, Dokładnie jakieś elektroniczne podzespoły. To jest zakład produkujący, z tego zakładu wychodzi produkt finalny, ale też trzeba powiedzieć, że nie tylko nowy, że również regenerujecie. Regenerowane, tak. Jeżeli chodzi o regenerację, to regeneracja powstaje od początku do końca tutaj w naszym zakładzie produkcyjnym. To zaraz zobaczymy. Oczywiście w tle naturalne odgłosy taśmy produkcyjnej, która będzie tłem muzycznym dla naszej tutaj Tak jest. wycieczki i rozmowy. Zapraszam dalej. Cała sekcja montowni podzielona jest na 3 sekcje. To jest pierwsza część montuje głowicę wraz z automatem, druga część montuje motor i trzecia część składa wszystko w jedną całość. To znaczy tak, trudno taki konkretny rozrusznik nazwać, do czego on będzie służył, do jakiego pojazdu. Tutaj jeszcze tego nie wiemy na Tu tym jeszcze etapie. tego nie wiemy. Ile w ogóle modeli rozruszników da się to określić? Można to powiedzieć? Nie jest to tajemnicą? W granicach 4-5 tysięcy rozruszników w naszej ofercie. Michale, wytłumacz jak to jest, że to tłumaczę. trzeba rozebrać, złożyć. Ze względu na to, że chcemy wiedzieć i chcemy mieć wpływ na wszystkie elementy, które są w środku w rozruszniku bądź też w alternatorze. Chcemy wiedzieć, że wszystkie te elementy spełniają dokładnie tą jakość, którą sobie wyznaczyliśmy. To jest taka podwójna trochę robota, bo ktoś już wykonał ją, ktoś to zrobił, ale co, wy nie dajecie temu wiary. Tak jak tutaj widzicie w tych skrzyneczkach, te rozczłonkowane urządzenia przechodzą weryfikację i ponownie są montowane według standardów tego zakładu. Tak? Dokładnie tak, tak jak powiedziałeś na początku, nie dajemy temu wiary, więc musimy sami wszystko zweryfikować. Dodatkowym elementem bardzo istotnym jest nasz smar, który my dodajemy do rozruszników, ze względu na to, że tego jesteśmy pewni, że wytrzyma i wysokie i niskie temperatury, co jest bardzo istotne na wpływ pracy rozrusznika. Imponująca ilość, 4-5 tysięcy referencji rozruszników, to szczerze mówiąc to naprawdę to jest bardzo gęsty las. Dziennie składamy w granicach 1200. Gdzie najczęściej można spotkać wasze elementy, wasze urządzenia? Na pewno we wszystkich dużych sieciach dystrybucyjnych w Polsce. Tak naprawdę możemy je spotkać na całym świecie. W tej chwili kooperujemy w granicach 80 krajów, do których wysyłamy swój towar. Brandowany jako AS.pl. Bardzo istotny element naszej linii produkcyjnej to jest pierwszy test wstępny tak zwany, tak go nazywamy. To jest test tylko i wyłącznie elektryczny. Co on ma na celu? Ten test ma na celu zweryfikować, czy linia poprawnie złożyła dany rozrusznik, dany podzespół, czy może rozrusznik pójść już na główny, finalny test. Na każdym stanowisku mamy komputery, mamy system produkcyjny, tak, który w momencie, kiedy sklikamy skrzyneczkę, w której mamy dany podzespół, wiemy już systemowo, co tam się znajduje i ile sztuk danego podzespołu się tam znajduje. W tym momencie Pan nie zauważył żadnych uchybień, więc dana jednostka może pójść na tak zwany test finalny, czyli główny. Rozrusznik oraz alternator, który produkujemy, montujemy na hali produkcyjnej, jest urządzeniem elektrycznym. Bardzo często wpływ na to, że zwraca
klient rozrusznik i twierdzi, że on nie działa, tak ma instalacja samochodowa, ma na to wpływ. Niestety bardzo często klienci nie zwracają na to uwagi, nie zweryfikują swojej instalacji elektrycznej, chociażby odnośnie akumulatora, czyli poziomu naładowania akumulatora. Bardzo często zdarza się, że niestety mają jakieś wady ukryte bądź też widoczne w instalacji, nie zweryfikują, zamontują i dany podzespół po prostu legnie uszkodzeniu. Dlatego pytam, że no bardziej znam na przykład proces kontroli jakości w akumulatorach i to są procesy bardzo złożone, wieloetapowe, wszechstronne, a mimo to jednak zdarzają się akumulatory z wadami, które no, w tym okresie gwarancyjnym wychodzą i jest to dla mnie zupełnie naturalna rzecz, bo mamy do czynienia z urządzeniem technicznym. Staramy się zminimalizować to ryzyko tak naprawdę do samego minimum, tak, ze względu na to, że za chwilę pójdziemy na montaż alternatora i również zobaczymy tak zwany wstępny test. No to tutaj właśnie dokładnie widać, że rozrusznik niczym nie obciążony potrafi zbić napięcie do 9,6 V zaledwie przy poborze 40 A. Także, ale rozrusznik nie obciążony. Jeżeli dojdzie do tego, że ten rozrusznik będzie musiał napędzić koło zamachowe w silniku, czy to benzynowym, czy wysokoprężnym, no to automatycznie pobór mocy będzie znacznie większy. O i tu podobnie, 9,5 V i 47 A maksymalnie. Przy starcie 90 jałowym, się pojawia, tak? Czyli bez obciążenia, to jest tak jak powiedziałem. nieobciążony rozrusznik. To jest montaż Dokładnie. alternatora. W tej chwili na linii mamy produkty regenerowane. Cała linia również podzielona jest na kilka sekcji, czyli tak zwane przygotowanie. Tutaj przygotowujemy elementy do dalszego montażu. Rozruszniki czy alternatory powiedzmy wstępnie zmontowane gdzieś tam trafiają tutaj do demontażu, do weryfikacji, do ponownego montażu. Ten montaż jest niezmiernie ważny w przypadku takich mechanicznych urządzeń, bo wszelkie nieosiowości, wszelkie krzywizny, wszelkie jakieś niedoskonałości odlewów czy wykonania tych urządzeń natychmiast wychodzą i skutkują pogorszeniem właściwości pracy urządzenia. W tej chwili tutaj odbywa się lutowanie przy tym stanowisku. O. Pani Ewa jest brygadzistką tego działu, więc zarządza działem montażu alternatora. Robi to świetnie, precyzyjnie. To jest nasz program produkcyjny. Do każdego alternatora rozrusznika mamy tak zwane schematy pomocnicze, montażowe, żeby każdy z pracowników mógł na danym etapie wiedzieć, co w jakiej kolejności powinniśmy składać. Czy wy podzespoły też zaopatrujecie jakby do napraw, czy kompletne urządzenie? Tak. Również w swojej ofercie posiadamy podzespoły, czyli nie tylko i wyłącznie konkretne jednostki całościowe, rozrusznik, alternator, ale również podzespoły do rozruszników i No, alternatorów. jasne, to chyba oczywiste, bo nie wiem, czy na rynku wtórnym jakiś zamiennik jakiegoś regulatora, czy tam no, łożyska to są znormalizowane, ale już Tak. kawałek obudowy uszkodzonej. czy Obudowy, tam- regulatory, prostowniki, No. sami dobrze możemy zauważyć, że tak naprawdę różnią się bardzo drobnymi elementami. Natomiast już do danego konkretnej jednostki alternatora bądź też rozrusznika dany podzespół może nie pasować. Wsparcie jest tutaj no, nieocenione. My ze nie? swojej strony staramy się naszym klientom na tyle udogodnić to wszystko, że udostępniamy katalog. W katalogu widzimy dany alternator, rozrusznik, rozbijamy go na listę elementów i już nasz klient wie, co konkretnego ma zamówić, jaką konkretną część powinien zamówić do danej jednostki. Weryfikujemy tutaj proces liniowy, czy na pewno linia alternatora poprawnie złożyła dany element, w tym przypadku alternator. W momencie, kiedy tutaj Pan stwierdzi, że nie ma żadnych uchybień, alternator może trafić na pełny test, który za chwileczkę sobie zobaczymy. Napięcie obciążonego i nieobciążonego alternatora właśnie widać i na oscyloskopie. Tutaj wykonujemy bardzo króciutki test. Wejdziemy do działu sterek wewnętrznych. Jest bardzo wyspecjalizowana kadra, która weryfikuje, szuka, próbuje rozwiązać już konkretne problemy od strony technicznej. Analizujemy dokładnie, badamy poszczególne części i sprawdzamy sobie. Próbujemy różnymi metodami poprawić tą jakość, znaleźć przyczynę, ten mankament i staramy się go wyeliminować. I na ogół nam się to udaje. Szczególnie dotyczy to rozruszników, bo alternator wbrew pozorom jest prostym elementem. Wbrew pozorom, mimo że tam jest elektronika, ale jeżeli chodzi o działanie, to jest proste. Natomiast rozrusznik to jest zestaw różnych mechanizmów, które muszą idealnie ze sobą współpracować.
i każde pół milimetra gdzieś w jakimś miejscu ma znaczenie. Kiedyś pan Bolesław powiedział, że po prostu alternator jest bardziej mierzalny. Jesteśmy w stanie zweryfikować już konkretne podzespoły, natomiast jeżeli chodzi o rozrusznik jest mechaniczny. Bo nawet jeżeli damy każdy z elementów sprawdzimy i on jest dobry, to nie znaczy, że jak złożymy do kupy, to będzie wszystko dobrze działało. Dokładnie tak. Panie Bolesławie, my dzisiaj jechaliśmy rano, musieliśmy się zabawiać jakąś tam rozmową. Między innymi padła kwestia, czy na rozruszniku dałoby się ileś tam przejechać. Na waszym rozruszniku ile by się dało przejechać? Nie wolno jechać. No ale nie, gdyby sytuacja awaryjna się Gdyby sytuacja pojawiła, tego wymagała. ratunkowa, już nie patrząc na akumulator i na całość. To już panu odpowiadam. Według przepisów rozrusznik służy do rozruchu. Jego Proste. cykl roboczy jest taki. 5 sekund pracy, 20 sekund przerwy. 5 sekund pracy, 20 sekund przerwy, 5 sekund pracy, 20 sekund przerwy. Jeżeli tą normę spełnia i nie zagrzeje się ponad normę, to jest wszystko dobrze. Oczywiście w takim reżimie on się nie powinien się uszkodzić, Oczywiście. powinien być dalej zdatny do normalnej eksploatacji. No właśnie, ale to zwróćmy uwagę, to jest 5 sekund pracy. Jeżeli pan mówi, że mamy podjechać, Ale gdybyśmy nadłużyli tego jego... no więc przedłużymy czas. Tak. A wystarczy wtedy... I co się wtedy dzieje? No rozgrzewają się poszczególne elementy. Ta temperatura szczotek to może osiągać 150-200 stopni, i wtedy te szczotki już nie mają tych właściwości. Przewody wszystkie się grzeją, a tam są plastiki. I on się Nie, no spali oczywiście, po prostu. On dla się mnie jest to spali. zrozumiałe, ale też sprowokowałem takie pytanie po to, bo nieraz się od klientów słyszy, że panie, ja kręcę i nic, nie? No i to są błędy, nie? To są błędy wynikające z tego, że zużywa rozrusznik, ale tu trzeba wrócić do akumulatora. Lepiej jest... No teraz są mocne Nie, akumulatory. nie szkodzi, ale lepiej jest pokręcić, odczekać. Niech ten akumulatorze te procesy się jakoś tam... To jest z korzyścią i dla jednego urządzenia, i dla drugiego, O, nie? właśnie, no. No to doszliśmy do porozumienia. I to jest dla was też ważna rzecz. Słuchajcie tu pana Bolesława. Nie, no trzeba po nieudanym rozruchu lepiej jest odczekać. Lepiej jest odczekać. Dokładnie. I to jest dla akumulatora dobrze i dla rozrusznika dobrze. I proces rozruchu przy następnym próbie wyjdzie To łatwiej. znaczy tam rzeczywiście jest tak, że kilka tych uruchomień, tych 5-sekundowych, a potem już trzeba odczekać, żeby rzeczywiście temperatura urządzenia wróciła do eksploatacyjnej. Bo jeżeli nam się nie uda uruchomić, to jak będziemy trzymać ileś tam pół minuty, to nam sukcesu No nie potem da. trzeba sprawdzić, czy jest paliwo w zbiorniku. Bo, Od tego bo może zacznijmy. się okazać, że rozrusznik super, akumulator super, a po prostu A połączenia do... Dokładnie. Można powiedzieć, że na każdym etapie tak sprawdzacie każdy etap. Dokładnie tak. Ze względu na to, że zależy nam na tym, żeby ten produkt był w 100% sprawny. To jest też wynik ekonomiczny ze względu na to, że w momencie, kiedy puścimy rozruszniki bez wstępnej weryfikacji, bądź też alternatory bez wstępnej weryfikacji, tak, na dział testów, to zajmujemy obciążenie maszyny, tak, człowieka, który daną pracę wykonuje. Dany produkt musi zostać cofnięty znowu na linię produkcyjną i niepotrzebny etap trwa 2-3 razy. W tym momencie, tak jak widzimy, jeżeli chodzi o test rozrusznika, jest to test już z pełnym obciążeniem, symulujemy pracę w zauważyłem, samochodzie. Tu już radykalnie te parametry będą inne. Robert tam zarejestruje pewnie. Do każdego rozrusznika, do każdego alternatora dodajemy test, żeby klient miał pewność, że dany rozrusznik, dany alternator został przetestowany na konkretnej maszynie. No jest taki standard teraz, że te urządzenia wszystkie są indywidualnie oceniane i te wyniki testów gdzieś są, Tak jest. czy to w jakimś kodzie kreskowym nawet, czy coś, że nawet jak takie urządzenie wraca potem, to wiadomo jakie wyszło, z jakimi parametrami Dokładnie, wyszło. dokładnie i, tak. I to się często teraz właśnie stosuje, takie Lewa rozwiązania. strona testy rozrusznika. Może lekko opiszę maszyny w tej chwili, które posiadamy w swojej ofercie. To jest maszyna ST24 do dużo dużych rozruszników 24V powyżej 4,5 kW.
ST16, maszyna do testowania rozruszników i maszyna ST116 za maszyną ST16, maszyna do testowania też mniejszych jednostek, do 4,5 kW. W tej chwili posiadamy w swojej ofercie ALT98 firmy DNB. Maszyna ALT198 jest to maszyna dwuletnia i dodatkowo jedna maszyna firmy Motoplat, z której również korzystamy. Co najważniejsze, dzisiaj będzie również dla Was premierą nowa maszyna, którą zakupiliśmy miesiąc temu, maszyna BSG 198 do testowania nowych typów alternatorów, czyli tak zwany rozruszniko-alternator, mówiąc potocznie. Słuchajcie, dla mnie na razie, dla człowieka takiego, który w takim miejscu jest pierwszy raz, to jest taka rzecz, że te wszystkie maszyny testujące, sprawdzające, to zajmują połowę miejsca w sumie na produkcję. Dokładnie tak, połowę Więc miejsca produkcyjnego. To świadczy w sumie o podejściu, tak, do tematu, że ta kontrola jakości, to sprawdzanie tych urządzeń to nie jest jakiś tam mit, to nie jest jakaś lipa, fikcja, tylko to jest realny, ważny dział produkcji W przemysłowej. tej chwili nasza firma jest 28 lat na rynku i chcemy, żeby nasi klienci mieli pewność w momencie, kiedy my dostarczamy im nasz towar, że ten towar jest sprawny i pełnowartościowy. No i praktyczna zaleta takiego podejścia to jest to, że towar w zasadzie wychodzi i nie wraca, tak? Dokładnie tak. To jest Wykonuje swój przebieg, swój resurs gdzieś tam w pojeździe i nie ma takiego czegoś, bo to są koszty dla kogoś, koszty dla Was, więc jak najbardziej inwestycja w porządny dział kontroli jakości to jest w zasadzie, to jest cały czas zarobek. Tak? Myślę, że te maszyny się szybko zwracają. Jest to bardzo istotny element, żeby ta jakość tych produktów faktycznie była wysoka. Nasi klienci z całego świata oczekują, żeby te nasze całości po prostu działały, były dobre i dorównywały swoim odpowiednikom OEM-owym. Rzecz bardzo banalna, lepiej ten rozrusznik cofnąć 20 metrów do tyłu na hali produkcyjnej, niż odsyłać go Niż wysłać go do Nowej Zelandii i żeby go z powrotem trzeba Ja było już ściągnąć. mówię kilkaset kilometrów, nawet gdzieś tam z Podkarpacia Dokładnie czy tak. ze Śląska, odsyłać go, to jest i czas, i ta logistyka jak też kosztuje. Dlatego no mówiłem, że te maszyny to są chyba jedne z szybciej spłacalnych maszyn w całej firmie, tak? Bo Tak jest, to jest prawda. one szybko decydują o tym, że ta jakość produkcji raz, a poza tym koszty maleją niestety, jak się stosuje dobrą kontrolę jakości. Za testem już, finalnym testem, znajduje się tak zwane stanowisko już finalnej kontroli jakości. To jest wizualna kontrola jakości plus dokręcanie wszystkich śrub kluczem dynanometrycznym. Tu już chcemy mieć pewność, że produkt przed spakowaniem w pudełko jest nieskazitelny i gotowy, żeby opuścić naszą fabrykę. Pakowanie naszych produktów. Również system nam w tym wszystkim pomaga, czyli drukuje nam numery seryjne już na konkretną jednostkę, na konkretny rozrusznik alternator. Możemy sobie zobaczyć numer seryjny w tym miejscu, jak również na dużej naklejce, która zostanie oklejony karton. Zapamiętajcie te dwie literki AS i wszystko jasne. Jeżeli chodzi o ekologię, to firma AS regeneruje alternatory, regeneruje rozruszniki, nadaje im drugie życie, czyli jakby
pozbawia świat tego materiału, który trzeba było gdzieś tam utylizować. Jesteśmy w tej chwili w dziale jakości, dziale reklamacji. Tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o zadania tego działu, one są bardzo obszerne, czyli weryfikujemy. W momencie, kiedy zamawiamy jakikolwiek towar od naszego dostawcy, w pierwszej kolejności jest on weryfikowany, czy dany produkt jest tym produktem, który zamówiliśmy. W momencie, jeżeli tak, dodajemy dany podzespół do naszego katalogu. Tutaj dodatkowym elementem i zadaniem dla tego działu jest przygotowanie tak zwanej wstępnej fazy regeneracji, czyli tutaj panowie i panie są odpowiedzialne za to, żeby dodać tak zwanego całego booma do naszego katalogu, żebyśmy wiedzieli w momencie, kiedy trafia produkt na regenerację bądź też na linię produkcyjną, co z czego się składa. Panie Bolesławie, co to pan mi tutaj przyniósł? Wnętrze alternatora, bo nie każdy widział, ale to jest miejsce, gdzie Zara. powstaje energia elektryczna właśnie w tych uzbrojeniach. 120 A. No zobaczcie, jaki kozaczek, a wydaje się taki w jedną rękę. Posiadamy dział reklamacji, który jak widzimy jest bardzo skromnym działem, ponieważ tych reklamacji już po tak szczegółowej kontroli linii po prostu nie może być zbyt wiele. Każdy nadesłany produkt weryfikujemy względem technicznym. Alternatory i rozruszniki dajemy na test BB, na który pewnie Państwo byli lub będą. Każdy alternator, rozrusznik przychodzi nas z powrotem z testem pozytywnym lub negatywnym. Opisujemy to w systemie, tak, co się wydarzyło, monitorujemy poziom. Każdy test, produkt z wynikiem pozytywnym jest wprowadzany do systemu poprzez skan dokumentu, jak i fotografię nadesłanego produktu. Na każdy kartonik odsyłany dodajemy informacje z numerem RMA naszym klienta, żeby klient mógł sobie bezpośrednio to powiązać. Czy klient to widzi online? Tak, wszystkie dane wprowadzone przez nas, tak jak zdjęcia czy wydruk, jest już dla klienta online. Klient na bieżąco widzi statusy swojej reklamacji. Więc przejdźmy na regenerację. Czyli w pierwszej kolejności co mamy? Mamy tak zwany core. Głównie z Europy zamawiamy cora do tak zwanej regeneracji. Żeby było jasne, nie ratujecie tak wszystkiego, co popadnie, żeby to jest jakiś standard, od Oczywiście, którego że- zaczynacie regenerację. Oczywiście, że tak, ze względu na to, że nie wszystko podlega procesowi regeneracji, nie wszystko da się zregenerować. Takie podzespoły jak łożyska po prostu nie dadzą się zregenerować. Nikt nam też nie da pewności, ile dane łożysko spędziło czasu w samochodzie, ile kilometrów przyjechało, więc to są rzeczy, które podlegają standardowej wymianie. Tak? Łożyska, szczotki nigdy nie podlegają procesowi regeneracji. To jest właśnie to miejsce, gdzie te urządzenia odzyskają swoje drugie życie. W ilu procentach można powiedzieć? 89 ostatnio. 89 ostatnio. Ale to nie jest tak, że każda sztuka da się naprawić. My kupujemy dobre, wyselekcjonowane. Firmy, które skupują tego typu rdzeń, weryfikują go. Myślę, że możemy w tym miejscu powiedzieć także o takich zaletach, bo tak, ekologia to raz, to, że tam zaoszczędzone jakiegoś materiału, siły, pracy ludzkiej to dwa, ale jest też taka rzecz, że no tak jak powiedziałeś tutaj wcześniej w takiej rozmowie, że niektóre oryginalne alternatory po takiej waszej regeneracji na oryginalnych częściach, one praktycznie odzyskują pełną wartość. Tak, tyczy się to zarówno rozrusznika, jak i alternatora. Te podzespoły są weryfikowane, jak zresztą sobie zobaczymy, każdy podzespół jest weryfikowany, podlega szczegółowej kontroli i w momencie, kiedy jest złożony, przechodzi przez linię montażu, trafia na testy, musi spełniać normy nowego produktu OEM-owego. I można zaryzykować stwierdzenie, że on nie ustępuje tym, Absolutnie nie które ustępuje. widzieliśmy tam nowe. A my też widzieliśmy regenerowane, więc absolutnie nie ustępuje w żadnym wypadku. I ta estetyka jest też odtwarzana no, na tyle, ile możliwe. Dokładnie ale tak. To Staramy nie się, jest żeby- tak, że on zregenerowany to tylko jest w środku dobry, a wygląda na Absolutnie zewnątrz tak jak to Za jest chwileczkę film. zobaczymy, jak wygląda No to świetnie. produkt regenerowany. Tak naprawdę nie ma różnicy pomiędzy nowym a regenerowanym, jeżeli chodzi o wizualną, jeżeli chodzi o sprawnościową również nie. Demontaż, weryfikacja tych części podzespołów, tak? Rozkładanie na kubki tego na czynniki pierwsze, Dokładnie tak. to jest dekompletacja, tak. Każdy podzespół ma swoją drogę przypisaną przez naszych technologów, przez naszych inżynierów. Dodatkowo po procesie mycia znajdują się już bezpośrednio
gniazda, na gniazda tak zwane do regeneracji podzespołów. Może warto by było pokazać do kamery, Robercie, że w jak różnym stopniu zużycia trafiają te elementy. O, to jest już fragment szczotkotrzymacza. Tutaj widzimy, że szczotki się już... Te szczotki widać powypadały, po tego oczywiście to wszystko będzie wymienione, przelutowane, wyczyszczone, sprawdzone. Na każdym stanowisku musi być wykonany specjalistyczny test konkretnego podzespołu. Ze względu na to, że tu już musimy mieć pewność, że dane produkty po regeneracji będą nadawały się do montażu. Nie ma co ukrywać, że też niektóre rzeczy to po tych wszystkich zabiegach czyszczenia, pucowania, glancowania, to niestety tutaj mogą dokonać żywota te elementy, także bardzo ważne jest to wtórne sprawdzenie ostateczne takie już elementów zakwalifikowanych do ponownego użycia. Lakierujemy produkty, które są do tego, które mają do tego wskazania, czyli na pewno to są stojany rozrusznika alternatora, koła pasowe. To jest hala fabryczna, realna hala fabryczna i nie możemy przerwać produkcji dla zapewnienia Wam świetnej jakości nagrań. Wracając do ekologii, firma stawia na tą ekologię, stawia na segregację. Tak jak widzimy, w każdym dziale mamy posegregowane pojemniki, które elementy w którym konkretnym kuble muszą się znaleźć, tak? Ze względu na to, że to jest właśnie element naszego recyklingu. Tu już przechodzimy sobie na system zleceń. Tu już trafiają produkty zregenerowane, które czekają na tak zwane wydanie na montaż. Tu już możemy sobie zaobserwować elementy, które podlegały procesowi regeneracji. Popatrzmy sobie to, co widzieliśmy w tamtych skrzynkach, jeszcze takie rzeczy mało efektowne, tutaj już nabrały blasku. Właśnie znalazłem ten szczotkotrzymacz, który przed chwilą pokazywałem jako ten zupełnie już uszkodzony z tymi wytartymi szczoteczkami. Taki element trafi do regenerowanego nowego rozrusznika. Odnowiony, z przełożonymi, pełnowartościowymi szczoteczkami. Tak to wygląda. To jest bardzo ważny element. Ta tulejka to jest tulejka robocza, która tutaj utrzymuje te szczotki we właściwym położeniu. Nasz dział utrzymania ruchu, czyli dział naszego labu dla naszych inżynierów. Jako pierwsi macie możliwość, jeszcze przed naszą produkcją, macie możliwość zobaczenia naszej nowej maszyny. To jest maszyna BSG 198, maszyna zakupiona w firmie DNV w Kanadzie. I to jest urządzenie, które będzie testowało te najnowsze alternatory. Najnowsze typy, najnowsze jednostki, tak zwane jednostki BSG. Wygląda jak alternator, ale działa również jako rozrusznik, czyli w początkowej fazie służy jako rozruch, a później przechodzi w tryb alternatora. Wszyscy, którzy znają te takie starsze stoły probiercze, starzy fachowcy, no to mogą zauważyć taką dyskretną różnicę między tymi stołami, które pamiętają, a tym tutaj, nie? Bo to jest w sumie nic innego jak stół probierczy, ale jakże inny. Troszeczkę bardziej zaawansowany. Jakże inny, jakże bardziej zaawansowany. O samej firmie warto by było wspomnieć, że firma już kilka lat na Firma rynku istnieje istnieje. od 1992 roku, więc za 2 lata będziemy obchodzić 30-lecie firmy. W tej chwili, tak jak widzieliśmy, byliśmy w zakładzie produkcyjnym w Lubichowie, w Gdańsku posiadamy centralę firmy oraz dział handlowy, więc w tej chwili posiadamy 3 oddziały. W zeszłym roku firma otworzyła swój nowy oddział we Włoszech, w Turynie. Przypomnieć wypadałoby, że w sumie firma wyewoluowała od małej rodzinnej firmy. Myślę, że nie będzie to wielką ujmą, jak powiem, że tam garażowej, bo takie zapisy gdzieś tam w internecie można znaleźć. Więc proszę bardzo, jak ktoś chce, można się rozwijać. Piękny zakład, widzieliście to wszystko w materiale. My bardzo dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy do nas. W imieniu widzów Dziękuję bardzo. i kanału Mister Akumulator, Roberta Mazurka, Andrzeja Maciąga, dziękuję za wizytę. Serdecznie. Pozdrawiamy, lajkujcie, komentujcie, do zobaczenia, cześć. Pozostaw swój ślad klikając w odpowiednią łapkę. Napisz w komentarzu opinię na temat zagadnień poruszonych w tym filmie. Jeśli interesuje Cię tematyka kanału Mister Akumulator, zasubskrybuj, jeśli tego jeszcze nie robisz. Dziękuję za uwagę.